Mirek, 32-letni brunet, jest dobrze zbudowanym mężczyzną. Leży w łóżku obok śpiącej, nagiej Edyty. Ma ona około 25 lat. Jest on zdenerwowany, sporadycznie spogląda gniewnie na Edytę. Po chwili wstaje, ubiera się i je śniadanie. Po czym udaje się do łazienki. Tam patrzy w lustro. Widać po nim, że jest wkurzony. Trzęsą mu się dłonie. Myje parę razy twarz zimną wodą. W przedpokoju wchodzi na drabinę, z pawlacza wyjmuje pistolet, czyści go. Schodzi z drabiny i idzie do sypialni. Patrzy na śpiącą Edytę, spogląda na zdjęcie ślubne, na obrączkę na swoim palcu i na trzymaną broń. Mierzy do Edyty. Powoli naciska na spust. Waha się podjąć decyzję. Chce to zrobić, jest tego pewien, ale odpuszcza. Chowa broń za plecami. Z torebki Edyty wyjmuje pieniądze i szminkę. Bierze torbę z drugim śniadaniem. Udaje się do przedpokoju, gniecie stopą jej buty, opluwa je i wychodzi. Jest pusto na ulicach. Sporadycznie przyjeżdżają samochody. Mirek otwiera taksówkę. Daje do bagażnika torbę z drugim śniadaniem. Spogląda chwilę na dom, wsiada do taksówki i odjeżdża. Mirek stoi na światłach. Zaciąga hamulec ręczny. Wyjmuje pistolet, ogląda go, sprawdza naboje w magazynku. Wkłada magazynek do pistoletu i chowa za plecami. Przymyka oczy, słyszy za sobą trąbienie. Chce ruszyć, ale nic się nie dzieje. Zapomniał o hamulcu, zwalnia go i szybko odjeżdża. Widzi machającego mężczyznę w garniturze. Zatrzymuje się przy nim. Mężczyzna siada na tylnym siedzeniu. Mirek patrzy przez lusterko wsteczne na niego z obojętnością. Dziękuję. Już myślałem, że nikt się nie zatrzyma. Dokąd? Henryka Brodatego 11. Przy Żabce. Obok Dibła. Mirek rusza. Patrzy się tylko na drogę. Jego pasażer czasami smarka. Przepraszam, nie ma pan może chusteczek? Ten katar mnie dobija. Mirek rzuca za siebie paczkę chusteczek. Łap pan. Zawsze pan tak podaje klientom? Prowadzą, więc nie mogą oglądać się za siebie. I lepiej, żebym nie widział żadnych chusteczek przy drzwiach. Spoko, spoko, nie denerwuj się pan. Starczy, że zostawiają mi kubki z kawą, a potem dostają po dupie za rozlane siedzenie. Zawsze pan taki szorstki? Nie toleruję, jak ludzie nie szanują mojej pracy. I prawidłowo. Trzeba gonić tę dzieciarnię, która tylko imprezować chce. Tą dzieciarnią są też dorośli, którzy rzucają pety na ziemię albo dotykają zasmarkanymi łapami za mój fotel. Wcale nie dotykałem pana siedzenia. Gówno prawda. Tak jak pana chusteczka na siedzeniu. Mężczyzna powstrzymuje się przed odpowiedzią. Zabiera chusteczkę z siedzenia. Mirek zatrzymuje się przed bramą numer 11. Należy się 30 zł. Mężczyzna płaci i wsiada. Mirek spogląda na tylne siedzenie, zauważa leżące zasmarkane chusteczki. No i chuj nie posprzątał. Jak tu nie być szorstki? Jeszcze paczkę zabrał. Mirek wysiada i otwiera tylne drzwi taksówki. Zbiera chusteczki i wyrzuca do kubła. Wsiada do taksówki i odjeżdża. Po jakimś czasie przyjeżdża w wyznaczone miejsce. Wybiera numer w komórce. Halo? Dobry wieczór. Taksówka stoi przy bramie. Już pan jest? Na centrali powiedzieli, że będzie za pół godziny. Do pół godziny. Byłem w pobliżu, więc jestem. No dobra, zaraz będę. Dobrze, czekam. Rozłącza się. Mirek włącza stoper w komórce, otwiera schowek. Jest w nim chustka i rękawiczki jednorazowe. Wpatruje się w nie, po chwili zamyka schowek. Ogląda w komórce zdjęcie Arka. Przesuwa palcem po ekranie, widzi na nim adres zamieszkania. Odstawia komórkę. Do taksówki ktoś wsiada. Mirek zatrzymuje stoper. Przepraszam, że tak długo. Mam nadzieję, że nie narobiłam panu problemu. Mogłem dostać mandat, gdyby ktoś tędy przejeżdżał. Bardzo, bardzo pana przepraszam. Gdzie jedziemy? Dworzec główny PKP na Piłsudskiego. Mirek rusza. Włącza wycieraczki. Małe krople deszczu spadają na szybę. Jeszcze padać zaczęło. Mogłam jednak wziąć teczkę. Mirek spogląda w lusterko wsteczne. Widzi, jak kobieta trzyma torbę, z której wystaje coś białego. I teraz wszystko mi przemoknie. Albo nie daj Boże zgubię. Coś ważnego pani wiedzie? Co? A tak ważne rzeczy. I teraz żałuję, że nie wzięłam czegoś lepszego niż tę torbę. Gdzieś pani jedzie? Tak, do Poznania. Mam nocny pociąg. Nagła zmiana planów. Miał jechać kto inny, ale padło na mnie. Służba nie drużba. No, ma pan rację. Taki zawód. A kim pani jest z zawodu? Piszę dla jednej gazety, ale praktycznie się tam nie rozwijam. To nie lepiej rzucić się w diabły? A z czego wyżyję? Z innej gazety, a może telewizji? Niech pan nie żartuje. Byle kogo nie przyjmą.
Teraz pani żartuje. Nie trzeba wykształcenia czy talentu, by mieć swoje 5 minut albo być na okładce. Starczy, że powie się źle o danej nacji i już ma się łatkę faszysty. No, media tylko na to czekają, by o tym pisać. No, wtedy przynajmniej wiadomo, kto w jakim obozie stacjonuje. Tyczy się to też dziennikarzy. Pan tylko w innych kategoriach myśli? A jakich innych? Mówi pan o brukowcach, o stronniczych mediach, o takich, by jak to pan powiedział, pisać, pisać i pisać, byle mieć sensację. Ja zajmuję się czym innym, a raczej chciałabym. To co stoi na przeszkodzie? Możliwości, zakres materiałów. Po ludzku proszę, w czym problem? Kobieta wzdycha. Chcę napisać o kobietach, przez które wydarzyły się wszelkiego rodzaju tragedie. Morderstwa, porwania, pobicia, wojny, ich sposobie myślenia, ich umiejętności manipulowania. Tak się składa, że natrafiłam na jedną taką sprawę, która wstrząsnęła Brazylią. Chce pan usłyszeć? Jeśli pani zdąży, jesteśmy prawie na miejscu. To tak w skrócie. Było to w 2002 roku. Jedna blondwłosa dziewczyna chciała wyjść za mąż za jednego gościa, który nieustannie palił marihuanę. Jej ojciec się nie zgadzał, a dodatkowo ona nie pracowała. Ponadto mieszkanie ze wszystkimi kosztownościami było wycenione na miliony dolarów, więc dziewczyna odziedziczyła to po ich śmierci. Czyli ich zabiła, by zagonać majątek. No, nie pierwszy i nie ostatni. Nic nadzwyczajnego. Myli się pan, ona ich nie zabiła. Ale to ona uknęła spisek, chociaż konkretne motywy zbrodni wciąż są badane. To co, wynajęła płatnego mordercę? Tak, jej chłopaka i jego brata. Po kilku sekundach Mirek staje przy dworcu. Ile się należy? 50 złotych. 50? Doliczyłem pani czekanie. 5 złotych za każde 5 minut. Kobieta płaci, Mirek łapie ją za rękę. Jak się skończyła ta sprawa? No, rodzice zostali zamordowani, gdy spali. Ich córka wyłączyła alarm, wpuściła swoich ludzi. Oni ich zabili żelaznymi prętami i udusili ręcznikami. Cała trójka upozorowała włamanie, pieniądze ukradli i się zmyli. A rano najmłodszy jest szwagier wezwał policję. Śledczy nabrali podejrzeń. Gdy zauważyli, że sprawczyni jest zadowolona, nie była przejęta stratą rodziców. I jeszcze urządziła imprezę z okazji jej urodzin kilka godzin po pogrzebie. A już szczególnie, gdy jej szwagier, ten, który zamordował jej rodziców z jej chłopakiem, kupił sobie motocykl za pieniądze, jakich normalnie by nie zarobił. Nawet podczas rozprawy była zimna, niewzruszona, kiedy jej współspiskowcy płakali z otrzymanego wyroku. Nic dziwnego, że kobieta dostanie broń, to od razu do niej strzelają. Nie czekają na poddanie się. Co to za suki są? Żeby tylko. Puści mnie pan? Pewnie, pewnie. Niech pani idzie. Na pociąg się pani spóźni. Do widzenia. Kobieta wysiada. Mirek o czymś myśli, po chwili denerwuje się. Spogląda na kobietę, którą wiózł, wchodzącą na dworzec. Tym bardziej ją ukażę. Mirek odjeżdża. Jest ciemno. Po schodach ostrożnie schodzi pewna kobieta. Słychać tylko jej obcasy. Wychodzi z budynku. Z oddali wyłania się Arek. Ma na sobie kaptur. Wolnym krokiem zmierza do wyjścia. Kobieta rozmawia przez komórkę. Do ile mam czekać? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Chowa komórkę do torebki, wyjmuje zapalniczkę, którą zapala papierosa. Z ukrycia spogląda na nią Arek. Ma on na sobie rękawiczki. Od razu kryje się w cieniu, gdy tylko ona obraca się w jego kierunku. W tym czasie kobieta chodzi bez celu z jednego miejsca na drugie. Nagle zmierza do budynku. Arek kryje się za drzwiami. Nasłuchuje jej kroków. Nagle przestaje je słyszeć, więc lekko się wychyla. Widzi ją siedzącą na schodach. Rozgląda się. Podchodzi do niej powoli, po czym szybko zakrywa jej usta jedną ręką, a drugą podrzyna gardło nożem. Chwilę czeka, aż opadnie na nim i wciąga ją do budynku. W ciemności ciągnie kobietę. Zostawia ją w oddali. Wyciera ostrze o jej ubranie. Cichym krokiem wychodzi. Gdy już jest w niewidocznym miejscu, ściąga rękawiczki, wyrzuca je do kubła, strzepuje bluzę. Widzi taksówkę w oddali. Woła ją. Taksówka się zatrzymuje. Wsiada do niej. Mirek spogląda na lusterko wsteczne. Jest trochę zaskoczony. Pan zamawiał taksówkę? Tak, jedzie pan już. Dokąd? Zakładowa. Mirek ruszył. Przez lusterko wsteczne widzi, że Arek trochę się wierci. Mirkowi zaczyna się trząść prawa dłoń. Jak tam noc? Nie zła, mogło być lepsza. Randka się nie udała? Arek jest przerażony. Mirek przybliża prawą dłoń do biodra. Randka?
Nie wygląda pan dobrze. Ciągle się pan ogląda na boki. Bo się denerwuję. Nie dziwię się. Sam byłbym wkurwiony, gdyby przez deszcz miał zepsutą randkę. To nie była randka, proszę się skupić na prowadzeniu. Mirek nerwowo zmienia bieg. Co się pan tak stresujesz? Często klienci ze mną rozmawiają, więc myślałem, że trafiłem na kolejnego gadułę. To żeś się pomylił, odwal się i odwieź mnie na moje miejsce. Podspływa po czole Mirka. Sporadycznie spogląda na Arka przez lusterko wsteczne. Widzi, że dalej jest zestresowany. Deszcz pada coraz mocniej, wycieraczki szybciej pracują. Mirek zbliża się do sygnalizacji świetlnej. Zapala się czerwone światło, więc się zatrzymuje. Zaciąga hamulec ręczny. Ponownie spogląda na lusterko wsteczne. Rozgląda się dookoła siebie. Jego prawa ręka drży. Powoli przesuwa ją za plecy. Arek dostrzega ten dziwny ruch. Mirek wyciąga broń, jednak Arek szybko reaguje i wysiada z taksówki. Zaczyna uciekać ulicą. Mirek gwałtownie zwalnia hamulec ręczny, nie zwracając uwagi na czerwone światło, rusza z impetem za swoim celem. Arek szybko biegnie, sporadycznie spogląda się za siebie. Dostrzega pędzącą taksówkę. Mirek przyspiesza. Jest coraz bliżej Arka, skupia wzrok tylko na nim. Arek dostrzega małą, boczną uliczkę. Skręca w nią. Taksówkarz zatrzymuje pojazd, uderza pięścią w kierownicę. Po czym wysiada z taksówki i wbiega do uliczki. Uliczka jest słabo oświetlona. Mirek niczego nie widzi ani nie słyszy. Wstaje, zaczyna się rozglądać, wyciąga broń, po czym idzie powolnym krokiem. Coś cedzi. Słyszy dźwięk rozbijającego się szkła. Udaje się w jego kierunku. Widzi rozbitą butelkę po piwie. W kałuży na drodze odbija się światło jednej z nielicznych latarni. Przechodzi obok niej i dostrzega za sobą postać. Szybko się odwraca, blokując zamach Arka, który trzyma w dłoni nóż. Szarpią się, po czym oboje z impetem uderzają o ścianę jednego z budynków. Broń i nóż lądują kilka metrów od nich. Mirek uderza pięścią w twarz Arka. Ten nie jest mu dłużny i oddaje kopniakiem z kolana w brzuch. Obie postacie słaniają się na nogach, po czym jednocześnie zadają sobie cios w szczękę. Upadają. Leżąc, spoglądają w kierunku pistoletu, starając się podnieść. Ruszają w jego kierunku. I w tym momencie decyzja należy do was, który pierwszy dobiegnie. Od niej będzie zależało, jak potoczy się dalsza historia, więc napiszcie swój wybór w komentarzu, nie zapominając ocenić filmu.